Sponsorem dzisiejszego odcinka jest firma Bruk. Jest to firma, która wypuściła edycję limitowaną niesamowitej wody toaletowej wprost dla dżentelmenów. Ona jest inspirowana przede wszystkim eleganckim aromatem takich suszonych liści. Posiada zapach z głęboką, taką ciepłą nutą przypominającą tytoń i wanilię. Oczywiście ten produkt nie zawiera ani tytoniu, ani nikotyny. Telefon do firmy Bruk jest 570 814 076. Jakby ktoś był zainteresowany, zachęcam, żeby wejść również na stronę internetową brokshop.pl. No i tam w zakładce upominki wiele ciekawych rzeczy znajdziecie. Jakbym krótko miał opisać te perfumy, bo ich używam i je zawsze reklamuję i promuję, no to wiecie, jak stara biblioteka, jak taki skórzany fotel, jak ciepło wieczoru przy kominku, tak wyglądają te perfumy. Mają nutkę suszonego liścia tytoniu i wanilii, która otula takim spokojem, przywołując czasy, kiedy elegancja była po prostu sztuką. Są to perfumy albo woda toaletowa, bym powiedział inaczej, dla prawdziwych dżentelmenów, dla mężczyzn, którzy pamiętają, że styl to coś więcej niż tylko ubiór. Jeżeli miałbym w jednym zdaniu podsumować te perfumy, żeby pokazać, czym one są albo jakie one są, to powiem bardzo prosto. Bruk, zapach, który zostaje, gdy milkną słowa. Lecimy. Witamy serdecznie na naszych kolejnych pogaduchach politycznych troszeczkę. Witam Cię, Sławku, witamy wszystkich nas odwiedzających. Witam Ciebie, Arturze, witam wszystkich widzów. Cieszę się, że ja tutaj wystawiłem na podgląd taką drogę, bo Was za chwileczkę wyprostujemy na tej drodze. Dokładnie. Chcieliśmy poruszyć dzisiaj takie trzy ciekawe tematy. Pierwsze to kwestia Mercosuru, druga to kwestia związana z tą ustawą SAFE i trzecia to kwestia naszego prezydenta Nawrockiego, który podpisał kwestię, chociaż obiecał, że nie podpisze żadnej umowy proukraińskiej więcej, o utrzymywaniu, to podpisał tą umowę o utrzymywaniu. To i tak jest jeszcze małe miki w porównaniu do tego, co teraz szalony Sejm przegłosował i wszyscy klaskali z owacjami, z wyjątkiem Konfederacji i Konfederacji Brauna, tak? A w tej nowej ustawie, liczę, że ją zawetuje Nawrocki, tam jest napisane, że my będziemy tak długo, jak tylko to jest możliwe, płacili za wszystko, za Ukraińców. Ale do tego to sobie jeszcze na pewno przejdziemy. Sławku, zanim do tych trzech punktów dojdziemy, ja powiedziałem, że podzielę się z Tobą ciekawostką dotyczącą Anglii. Proszę I bardzo. bardzo chętnie, bo chciałbym, nie wiem czy o tym wiesz, ale według danych rosyjskiej służby wywiadu zagranicznego, i to są dosyć pewne informacje, Londyn i Paryż chcą zamaskować transfer broni jądrowej do Kijowa jako taki projekt realizowany niby przez samą Ukrainę. I według tych danych możemy przeczytać, że chodzi o ukryte przekazanie Ukrainie europejskich podzespołów, sprzętu i technologii w tej dziedzinie i rozważana jest również francuska małogabarytowa głowica bojowa TN-75 z takiej rakiety balistycznej M51.1. Skąd te wiadomości, skąd te informacje są? Te informacje, proszę Ciebie, brałem, przegrzebałem na kilku portalach. Portale były rosyjskojęzyczne. Wiadomo, że oni mogą brać kwestie, można powiedzieć, to Rosjanie mówią, więc nie jest to prawdą. Ale Może być to propagandą, dobra, rozumiem. tak, można tak powiedzieć. Ja tylko zwracam uwagę, że wielokrotnie co Rosjanie mówili, dziwnym trafem się sprawdziło. A to, co Ukraińcy mówili, to jakoś dziwnym trafem się nie sprawdziło. Już pomijam Prawda. kwestię pocisku pod przewodowym, czy tych dronów, które niby rzekomo leciały. No tam takich kwestii jest dużo. Z całym szacunkiem wybacz, ale ja wiem, że zarówno Rosja sieje propagandę, jak i Ukraina sieje propagandę, ale mimo wszystko ja bardziej wolę wierzyć rosyjskim źródłom, które niewiele mają do stracenia niż załóżmy ukraińskim źródłom, bo Rosji w zasadzie w Polsce może nie być i propagandy rosyjskiej może nie być, a ludzie, Polacy zdroworozsądkowi patrzą oczami i widzą, jakie rzeczy się dzieją z Ukrainą. Ale wiesz co, może przejdźmy najpierw do tematów związanych z Mercosurem.
Jeżeli Wiesz coś, co, czekaj chwileczkę, no, czekaj. Dlatego, że tutaj poruszyłeś bardzo ważną kwestię, ja muszę tutaj skomentować. no, Odnośnie tej broni nuklearnej, ja tak jak mówiłem i to chyba wielokrotnie w naszych rozmowach powtarzałem, że w 2008 roku, wtedy kiedy miał miejsce ten kryzys i to mhm, bardzo poważny kryzys, znacznie gorszy niż ten w 29 roku, 100 lat temu, mhm, mówię, w poprzednim stuleciu. I pamiętam projekt Camelot i to był Bill Ryan, on mówił o misji anglosaksońskiej i on mówił, że właśnie od tego kryzysu miała zacząć się trzecia wojna światowa, mhm, która miała zakończyć się też atakiem, bronią nuklearną i miała to być wojna globalna, miało dojść do depopulacji. mhm, I teraz, to co jest ważne, wtedy, prawie 20 lat temu, to jest 18 lat temu tak dokładnie, wtedy nikt nie mówił, kto za tym stoi. Zawsze było tylko, że to jest kabal, to jest jakiś deep state, to są jakieś tam tajne rządy i tak dalej, ale nikt nie mówił tak naprawdę, kto za tym stoi. Otóż przez te 18 lat, i ja mówię to wam, dlatego że badałem ten temat, teraz bardzo wiele się wyjaśniło. I to państwo, znowu nie wymieniam tej mhm. narodowości, to państwo dążyło już wtedy, dlatego że pamiętam, że David Wilcock wtedy podawał, że właśnie wywiad tego państwa miał zainicjować atak na stacjonujące w pobliżu jednostki amerykańskie i w ten sposób miało dojść właśnie do wojny. I już wtedy oni chcieli coś takiego zrobić. I teraz wiemy, pamiętasz, jak rozmawialiśmy, że w Odesie jest więcej No właśnie. przedstawicieli tego państwa niż tak naprawdę Ukraińców. Mhm. I miałoby to sens, dlaczego oni by chcieli to zrobić. Ja mówię, to państwo nie podaje tutaj Każdy zdrowo myślący albo narodowości. ktoś, Tak, kto śledzi tak. nasze spotkania, na pewno się domyśli, o jakim państwie Oczywiście, że mówi. się domyśli. I tylko wiesz, dokończę Mhm. tylko, dlatego to, co mówisz tutaj, i tak samo to, co powiedziałeś o Rosjanach, że zazwyczaj to, co Rosjanie mówią, to okazuje się prawdą. Ja w żadnym wypadku nie przekreślam tego, zostawiam tą kwestię otwartą. Dla mnie jest to prawdopodobne. Czy jest możliwe? Jak najbardziej jest możliwe, dlatego że wiesz, przemyt zawsze był, jest i będzie, i nie takie rzeczy się przemycało. I czy jest to prawdopodobne? Tak, jest prawdopodobne, dlatego że jeżeli chcemy zmienić cały porządek świata, to trzeba wszystko wywrócić do góry nogami. No ale to jest ciekawe, to co powiedziałeś. Naprawdę jest ciekawe. No to jest Dobra, ciekawa przejdźmy sprawa może i do. jeszcze kiedyś Mhm. wrócimy do tego tematu, co ja tobie podesłałem, że Dania Okej. próbuje się dogadywać z Chinami bardziej przez wzgląd na kwestię Grenlandii i wcale nie wykluczone, że będziemy następnym razem albo jeszcze następnym razem dyskutowali na temat ewentualnej wojny Iranu ze Stanami Zjednoczonymi, bo to coraz bardziej do tego punktu prze. Natomiast to państwo, o którym mówisz, trzyma na smyczy Stany Zjednoczone, które buntują się przeciwko Tak, Iranowi. Ale tak, a państwo, czyli Chiny, to, które ty wspomniałeś, bardzo mocno sprzeciwia się temu państwu, które trzyma Stany Zjednoczone na smyczy i to państwo, właśnie Chiny, powiedziały, że to państwo powinno zostać rozliczone z tego wszystkiego, co tam robi. I tutaj nie oszukujmy się, Chiny wcale nie są święte, dlatego że to, co Chiny robią, to no też oczywiście. no, pojęcie ludzkie przechodzi. Tam jest tyrania, despotyzm w najlepszej krasie. Jednakże no, prawdą jest, że Chiny też wytykają, wiesz, na zasadzie każdy szuka gorszego od siebie, Tak, tak. wytykają temu państwu to, co to państwo robi, a to, co to państwo robi, to ja powiem szczerze, że można to porównać z II wojną światową, to co wtedy się działo. I nie będę nic więcej mówił, każdy Tak, zdrowo oczywiście, myślący człowiek myśli. dlatego, że widzisz, to jest taki syndrom psychologiczny. Ja jeszcze dokończę, bo przejdziemy zaraz do naszych tematów, bo wyjdzie, że żadnych naszych tematów nie opowiedzieliśmy. No Ale tak. wiesz, na przykład prawdą jest Mhm. taką, że jeżeli weźmiemy wszystkie państwa Afryki, to tylko jedno jedyne państwo nigdy w życiu nie było kolonią w Afryce, tak? Tym państwem jest oczywiście Liberia. Co więcej, flaga Stanów Zjednoczonych i flaga Liberii jest praktycznie taka sama. Różnica jest tylko taka, że na fladze Liberii jest jedna gwiazda, na fladze Stanów Zjednoczonych 49. Dlaczego?
dlatego że w Stanach Zjednoczonych byli niewolnicy, obiecano im wolną ziemię i wysłano ich właśnie do Liberii, żeby oni stworzyli wolne państwo. I co ci byli niewolnicy zrobili? Pierwsze co zrobili, to właśnie z mieszkańców Liberii zrobili sobie niewolników, że nagle byli panami, tak? To jest taki syndrom. I tutaj mamy Dokładnie. to państwo, które w czasie II wojny płakało, jaki to wielki Holokaust był, tak? A teraz niby dziwnym trafem podobne poczynania robi u siebie na terenie. I to jest Tak, pewien syndrom, dokładnie. tak samo jak ten syndrom tej Liberii, o której mówię, że ci byli niewolnicy, robili po prostu z tych wolnych ludzi w Liberii niewolników. Robili to, czego sami ogólnie doświadczyli, no nie? No Wiesz, ale z krzywdy nie powstanie, wiesz, nic dobrego. Jeżeli ktoś doświadczył traumy jako dziecko, to później zajmuje długie lata i jeżeli i o ile ktoś się wydźwignie z tego, no to wtedy może zacząć nowe życie, a jeżeli nie, to wiemy, czym to się kończy, nie? Także tutaj dobra, wiadomo. przejdźmy może najpierw do Dobrze. Mercosuru. Przejdźmy sobie najpierw do Mercosuru może, bo nie wiem, czy ty Dobra, chcesz zacząć, czym czy... jest w takim razie? Arturze, zacznijmy. Czym jest i później przejdziemy płynnie, z czym on się wiąże i tak dalej, nie? Chyba że chcesz, to ja mogę tutaj krótko nakreślić, wiesz, czym on jest, ale to na pewno wyjdzie Słuchaj, z no rozmowy. Mercosur jest tym południowoamerykańskim blokiem Tak. handlowym, który został założony w Mhm. 1991 roku. On skupia Argentynę, Brazylię, Paragwaj i Urugwaj. No i oczywiście później do tego Mercosuru doszła też Boliwia. No i to jest taka umowa Mercosuru z Unią Europejską, czyli z 27 krajami. No jest takie kompleksowe porozumienie o partnerstwie handlowym i inwestycyjnym. Rzekomo ma to tworzyć jedną z największych stref wolnego handlu na świecie. Ma to dotyczyć niby tak mniej więcej 700-780 milionów, nie? Ale ja chcę tylko wam powiedzieć na samym początku, że to nie jest tak, że temat Mercosuru pojawił się w tej chwili nagle, bo prawda jest taka, że to jest temat przynajmniej ze 20 lat już międlony. Mamy 28 czerwca 1999 rok. Wtedy rozpoczęły się negocjacje Unii Europejskiej z Mercosurem. W 2019 te negocjacje wstępnie były zakończone porozumieniem handlowym. W 2024 zaktualizowano te porozumienie handlowe i dodano jeszcze nowe zobowiązania, takie dotyczące niby tam klimatu i tego zrównoważonego rozwoju. W 2026 roku, żeby było ciekawiej, 9 stycznia nastąpiła formalna zgoda państw Unii Europejskiej na podpisanie tej umowy. No i 17 stycznia 2026 roku podpisano, Unia Europejska w postaci Ursuli von der Leyen podpisała umowę w Paragwaju z udziałem, no właśnie, ta umowa została tam podpisana. Oczywiście w 2026 roku, teraz to zostało wszystko podpisane, ale nie jest jeszcze w pełni prawne obowiązująco, bo to musi być jeszcze ratyfikowane przez Parlament Europejski, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a także ratyfikowane przez parlamenty krajowe. Ja tylko wam powiem taką jedną podstawową rzecz, która mnie tu po prostu ciśnie się na usta, bo to podpisała Ursula von der Leyen. Pamiętajmy o jednej rzeczy. Głosowano swego czasu ostatnim razem i na drugą kadencję wybrano Ursulę von der Leyen. Czyimi głosami? Głosami PiS-u. I PiS był dumny z tego, bo gdyby PiS nie głosował za Ursulą von der Leyen, oczywiście ona by nie była przewodniczącą Unii Europejskiej. Tyle w temacie, ale to jest stała zasada PiS-u, że PiS coś spieprzy, naprawia, spieprzy, naprawia. Teraz twierdzi, że jest przeciwko Ursuli von der Leyen, wcześniej był za Mercosurem, teraz twierdzi, że jest przeciwko Mercosurem. Był za Zielonym Ładem, teraz twierdzi, że jest przeciwko Zielonemu Ładowi i wiecie, naprawia tą taktykę. No a takie wiecie, stado pewnych baranów, które idą ślepo, nie widzą, to ciągle wierzą, że oni będą coś naprawiać. No, naprawiają coś, a spieprzają coś innego, no nie? Które potem znowu Wygląda będą na to, że nie naprawiali. są świadomi decyzji, których podejmują, no i niestety kończy się tak, jak to się kończy. No, tutaj trzeba po prostu dogłębnie zbadać pewien temat, albo wszystkie tematy, połączyć kropki i wtedy dopiero podejmować decyzje. No oczywiście. Ja chciałem tutaj dodać jeszcze, Arturze, nie wiem, czy do tego przejdziemy, bo zacząłeś o tym Mercosurze mówić, że ostatnio pojawił się bardzo fajny artykuł taki i ja postaram się go odgrzebać, żebyśmy podali wam linka.
Wyobraźcie to sobie, że 20 dużych korporacji uczestniczy właśnie w tych państwach Mercosur i są to korporacje właśnie agrykulturalne, które po prostu mają interes w tym, żeby produkować tam po prostu żywność, tak? Mhm. Czy ziarna jakieś, żywność, zboże, czy zwierzęta jakąś po prostu, cokolwiek. Zmutowane albo po prostu Dokładnie tak. tego, czego nie Właśnie to mogą jest robić i bezpieczeństwo. tych pestycydów, których nie mogą Tak. używać w Unii Europejskiej, to będą wynosili albo na teren Ukrainy, albo na teren Mercosuru. I I tyle. później w ten sposób będą przemycali do Unii Europejskiej. Jest takie ryzyko, jest ono bardzo realne. Mało tego, to ja nie wiem, czy śledziłeś temat. Ja pamiętam, śledziłem ten temat już chyba ponad dekadę temu, zdaje się, że tak naprawdę w KFC miano sprzedawać kurczaki, które są hodowane w laboratorium, czyli Mhm. są klonowane, Mhm. a nie tak naprawdę hodowane gdzieś tam Naturalnie. naturalnie. Mhm. Także trzeba wziąć pod uwagę, że jeżeli chcemy wykończyć jakiś naród, jakąś grupę ludzi, to zacznijmy ich karmić po prostu byle No gównem. tak, no wiesz, no ja I cały czas niestety po sobie, prostu słuchaj, na zdrowiu słuchaj zapadną, Sławek, ja prawda? sobie cały czas Mhm. biorę, zadaję to pytanie, bo miałem wspaniałego psa, którego lubiłem, którego kochałem. Efekt tego był taki, że mój pies zmarł na raka mózgu i bardzo cierpiał. I ja sobie zawsze zadawałem pytanie, jak to jest, przecież pies nie pije, nie pali, nie chodzi na dziwki, tak? Tak. A tymczasem efekt jest taki, że miał raka mózgu. Skąd? No właśnie z tego żarcia, które po prostu było robione, więc wystarczy po prostu pewne rzeczy uaktywnić. Tak samo w jedzeniu ludzkim, zmutowane genetycznie czy cokolwiek innego. Zresztą pamiętajmy o jednej rzeczy, że znowu to za rządów PiSu były dyskusje odnośnie mielenia robaków na różne sposoby i dodawania i pierwszą wytwórnię za pozwoleniem PiSu na Pomorzu tworzono. Co więcej, za czasów Obajtka Orlen powiedział, że pierwszy będzie robale do hot dogów dodawał. Także wiecie, O, proszę bardzo. życzę smacznego i to nie było żadną tajemnicą, bo Orlen sam to publicznie wziął, ogłosił. Natomiast ja mam pytanie, Sławku, twoim zdaniem, po co w ogóle Unia Europejska to robi? Jeśli chodzi, jak ci się wydaje? Ja uważam, że Unia Europejska jest rządzona przez Niemcy. Niemcy będą miały w tym największy biznes. To jest po pierwsze, nie, nie oszukujmy się, ale do Ameryki Południowej bardzo wiele po II wojnie światowej to był ten kanał Przerzutowy. przerzutowy dokładnie. Watykan też brał w tym udział. To się tak ładnie E, nazywało, to była grupa Odessa, tak się na marginesie nazywało, Odessa tak. Mhm. i Ratline. Ratline też to się nazywało, to były takie dwie organizacje, które przerzucały za pomocą życzliwego biskupa z Watykanu na literę Tak. H. On się nazywał, Mhm. nie wiem, Humdol czy jakoś tak, nie pamiętam Nie precyzyjnie. pamiętam, nie pamiętam szczegółów, nie pamiętam dokładnie, jak to się odbywało. To znaczy, pamiętam mniej więcej, jak to się odbywało. Oni tam wyznaczali drogę i to właśnie mniej więcej z Polski poprzez Alpy. Ona miała tam Do Włoch i we Włoszech tam kilkaset. siadano Tak, dokładnie. na statek Tak, i do tak. Argentyny przepychano ich Tak, potem tam. dokładnie. I w każdym razie ja zmierzam do tego, że nie jest przypadkiem, że oni przemycili gigantyczną ilość osób do Argentyny Mhm. i to przemycili, nie oszukujmy się, nie przemycili jakichś tam podrzędnych panów Braunów, tak? Tylko przemycili całe te elity niemieckie. A te elity niemieckie, no co można zarzucać Niemcom, to można, no ale na pewno nie brak inteligencji. Oni są na pewno super inteligentnymi ludźmi, przynajmniej ci na poziomach rządzących. No i oni tam rozpoczęli po prostu swój biznes, to na zasadzie takiej samej jak na przykład Ukraińcy. Diaspora, tak jak mówiłeś, największa jest w Kanadzie i oni tam robią swoje. No i w Argentynie i w Ameryce Południowej ci Niemcy też zaczęli robić swoje. I przypuszczam, ja mówię, to jest moja opinia, to nie są fakty. I ja przypuszczam, że dlatego też po prostu dąży się do tego, żeby połączyć te jakieś tam koligacje właśnie tych Niemców, którzy wyemigrowali no, dziesiątki lat temu, po to, żeby i oni mieli biznes, i żeby oni po prostu też mieli jakiś udział. To jest po pierwsze. A po drugie, ja tak jak już powiedziałem, uważam, że coś takiego robi się po to, i to już jest jeszcze teoria spiskowa. Uważam, że coś takiego robi się po to, żeby zacząć karmić nas byle czym, dlatego że jeżeli byle co jesz, to będziesz chorował,
No i później kto będzie na tym pieniądze robił? No będą robiły na tym Lekarze. wielka farma, Mhm. oczywiście, nawet nie lekarze, to wielka farma będzie robiła na tym wielkie pieniądze. E, Pomijam już tutaj inne rzeczy, które też ostatnio oglądałem na temat na przykład tych wszystkich suplementów, które w latach 70. Nestle wydało odnośnie dzieci, niemowląt, które na przykład z jakichś powodów nie mogły tam spożywać mleka matki. No i później jakimś dziwnym trafem, no nie dziwnym trafem, ja tutaj sarkastycznie to mówię, Nestle rozpowszechniło te produkty do tego stopnia, że teraz w większości wszyscy, ja nie mówię, że wszyscy, ale większość ludzi po prostu widzi bardzo dużą wygodę, żeby po prostu niemowlęta karmić właśnie jakimś sproszkowanym mlekiem, jakimiś suplementami. No i po prostu na tym się robi pieniądze i ja uważam, że ta umowa Mercosur też mniej więcej jest to jeden z celów, na pewno. Taka jest moja odpowiedź. Znaczy ja tutaj dodam kilka takich kwestii historycznych. Chciałem, żebyście wiedzieli jedną rzecz, że Niemcy w czasie II wojny światowej wzięli i zrobili potężny interes, potężny biznes i oni się po II wojnie światowej wcale nie przebranżowili. Pamiętajmy o tym, że większość samochodów wojskowych, które były produkowane w czasie II wojny światowej, to były Ople, tak? Mercedesy i Ople. Pamiętajmy również o tym, że firma, która produkowała gaz do komór gazowych, a która nazywała się IG Farben, no nie, ona się po II wojnie światowej kompletnie nie przebranżowiła. Absolutnie się nie przebranżowiła. Dlaczego? Dlatego, że po II wojnie światowej, ponieważ nie mogła już tego gazkamer robić i produkować, to zaczęła produkować pigułki wczesnoporonne RU-486. To jest też ciekawe, czyli branża się nie zmieniła, tylko metody się zmieniły. Oczywiście powiedziałeś o tej grupie Niemców, którzy gdzieś tam zniknęli w Argentynie, tak jak na przykład Eichmann czy Tak. Józef Mengele, który prowadził Mhm. badania w Oświęcimiu. Oczywiście Eichmana to tam Wiesenthal złapał w 1960 roku i ściągnął, ale doktora Mengele nie udało się złapać. Chłopina tam wszedł do oceanu, dostał udaru i ogólnie zmarł, a żeby było jeszcze ciekawie, on w międzyczasie zdążył sobie załatwić paszport paragwajski. Także to jest też kolejna rzecz. Więc oczywiście tam enklawa niemieckojęzyczna jest bardzo dobra, zwłaszcza przypominam, że w tym czasie, kiedy Niemcy uciekali do Argentyny, to tam bardzo przychylny prezydent Argentyny był, który dawał im te możliwości. Powiem tylko tyle, że oficjalne stanowisko Unii Europejskiej to niby brzmi, że chodzi tutaj o wzrost handlu, inwestycji między Unią Europejską a Ameryką Południową, że chodzi o otwarcie rynku na towary przemysłowe, na maszyny, na usługi, na zabezpieczenie dostaw surowców krytycznych, na tą konkurencyjność w stosunku do Chin i Stanów Zjednoczonych i przede wszystkim na możliwość eksportu różnych produktów europejskich, czyli wina, samochodów, maszyn i tą współpracę w dziedzinie środowiska i praw człowieka i klimatu. No, powiem wam szczerze, pierdu. Jeżeli Dokładnie. Dokładnie, no przecież jeżeli popatrzysz na to, to my mamy nadprodukcję tutaj żywności, jeśli chodzi o zboża, tak choćby naprawdę, sama nawet Ukraina, sama tak nawet naprawdę Polska. wiadomo Także jest, nie, że przy tej umowie Mercosur jedni stracą, jedni zyskają. Kto na tym zyska, oczywiście. kto tak na tym najbardziej zyska? Firmy motoryzacyjne niemieckie zyskają i tego typu. Oczywiście rolnictwo się wybije i to jest po prostu takie powolne samobójstwo, bo jak wybijemy rolnictwo, no to będziemy uzależnieni od innego rolnictwa, chociaż dzisiaj na przykład przeczytałem w gazecie, bardzo ciekawe, nagrywamy w piątek, a materiał oczywiście pójdzie w niedzielę tradycyjnie. Dziś Merz w Niemczech ogłosił, że oni się wyłamują z tego wszystkiego i paliwami kopalnianymi będą, nie, wykreślają to z umowy, czyli w domach, w mieszkaniach, znaczy w domach, nie w mieszkaniach, ale w domach, będzie można korzystać z tych paliw kopalnych, tak? Także już Czytałem to. Niemcy już Mhm. się złamali kompletnie przy tym. No ale A słuchaj, no bezczelność polega na tym, że w międzyczasie zmusili i wymusili na innych państwach, żeby to wprowadziły, prawda? A oczywiście. teraz oni sami się wyłamują. Tutaj zwróćcie uwagę na to, na perfidię tej całej sytuacji. Wiesz, kiedy upadnie Unia Europejska? Wtedy, kiedy Niemcy zapomną wpłacić zaliczkę po prostu.
na poczet ten roczny, tak? Bo każde państwo wpłaca pewną kwotę. Jak Niemcy zapomną, nazwijmy to, to wtedy upadnie. A kiedy zapomną? Kiedy przestanie im się to po prostu opłacać. Wiesz co, o ile zostanie to wychwycone, dlatego że ja uważam, że oni bardzo dobrzy są, wiesz, w ukrywaniu pewnych rzeczy. Słuchaj, ja jeszcze chcę tutaj skomentować to, o czym to powiedziałeś, bo to jest rzeczywiście bardzo słuszny argument. Wybicie rolnictwa. Ja uważam, że produkcja żywności w każdym państwie jest to podstawa. Możesz nie mieć wielu rzeczy, ale jeżeli nie masz żywności, no to po prostu wiesz, umierasz. Nawet jeżeli nie masz nośników energii, to jeszcze jesteś w stanie przeżyć, jeżeli masz co jeść, tak? Natomiast bez jedzenia nie przeżyjesz. Stara zasada brzmi, że Mhm. wieś bez miasta sobie poradzi. To Tak, a po miasto prostu. bez wsi A na miasto bez pewno nie. wsi raczej nie. Na przykład ja tylko jeszcze dodam tutaj, bo zanim przejdę do tego, co Polska na tym stracić może, albo dlaczego takie kontrowersje Tak. są, to chcę Mhm. powiedzieć jedną rzecz. Ostatnio też była ta afera z wołowiną z Brazylii i te kontrowersje. Fajnie, że oglądałem tego całego śmiesznego wiceministra rolnictwa obecnego rządu, który twierdził, że oni o tym już wiedzieli w listopadzie, tak? Bo gdzieś te zatrute mięso z Brazylii było w Holandii, to wykryto, no i twierdzą, że niby do tej pory to już tego mięsa nie ma, tylko pytanie za 100 punktów, czy myśmy to mięso zjedli, czy po prostu zostało wykryte Utylizowali, tak. i zutylizowane, bo to są, Mhm. wiesz, no dziś tego, za tym nikt nie dojdzie, a kwestia chorych na raka jest coraz większa, no nie? Natomiast ta afera, wiecie, z wołowiną z Brazylii, to chodzi o ten zakazany hormon wzrostu, chodzi o ten estriadol, prawda? Bo tam był dodawany ten hormon estriadolu i on nie jest dopuszczony do obrotu, nazwijmy to, w państwach Unii Europejskiej, a te partie mięsa trafiały do 9 krajów, do Hiszpanii, Holandii, do Włoch. No oczywiście niby się tam nie wymienia, że w Polsce ta skażona partia gdzieś tam dotarła, no ale te służby weterynaryjne wykryły to w październiku, listopadzie 25 roku. No i co to tak naprawdę, szczerze mówiąc, oznaczało? Wiecie, to oznaczało, że ten estriadol to jest taka substancja zabroniona w Unii Europejskiej i to wydarzenie, myślę, że stało się takim dla wielu krytyków, którzy krytykują kwestię Mercosuru, przeważającym argumentem, gdzie pokazuje się, że to zaufanie do kontroli, że Unia nie ma żadnej kontroli nad tą żywnością, tak? Oczywiście, kto na tym Mercosurze zyskuje? Zasada jest bardzo prosta. Eksporterzy z Unii Europejskiej, cały przemysł samochodowy, maszyny, alkohol, wino, firmy eksportujące do Ameryki Południowej, chodzi mi wszystko, co wysyłają ludzie bo tu chodzi o cła oczywiście też, z Unii Europejskiej do Mercosuru. No i eksporterzy z Mercosuru, bo oni są tanimi producentami wołowiny, soi, czy też innych produktów rolnych. Kto na tym traci? Na pewno tracą mniejsi rolnicy w Unii Europejskiej, producenci mięsa, mleka, którzy boją się dumpingu cenowego i obniżania cen. I ci wszyscy konsumenci, którzy obawiają się różnic standardów produkcji i tych kontroli chemicznych. Koniec końców, wydaje mi się, że my. Pytanie, wiecie, dlaczego Polska może na tym stracić? W mojej ocenie, ja za chwileczkę Tobie oddam głos, tylko moje przemyślenie powiem. W mojej ocenie Oczywiście. to przede wszystkim uderzy w polską wołowinę, tak? Bo ta umowa przewiduje zwiększone kontyngenty bezcłowe na wołowinę z tych krajów Mercosuru, głównie z Brazylii i z Argentyny. No i dlaczego Polska dostanie po dupie? Dlatego, że Polska jest jednym z największych producentów wołowiny w Unii Europejskiej, bo około 85 do 90% produkcji polskiej wołowiny idzie na eksport, więc koszt produkcji w Brazylii i w Argentynie jest znacznie niższy, no bo jest tańsza ziemia, są pasze, mniej jest tych restrykcyjnych norm środowiskowych, no i dlatego stracą na tym na pewno hodowcy bydła w Polsce, jakieś średnie i małe gospodarstwa, tak? Jeszcze z drugiej strony dostajemy po dupie od Ukrainy ze zbożem, to teraz nie dość, że ze zbożem i z plonami dostajemy po dupie od Ukrainy, no to jeśli chodzi o mięso, to dostaniemy po dupie od Ameryki Południowej, tak? Dlaczego? No jaki będzie tego efekt ekonomiczny? Prosty. No spadek cen skupu to przede wszystkim, tak? Są mniejsze marże, a to się wiąże z ryzykiem bankructwa najmniejszych gospodarstw. Druga sprawa, wołowina to wołowina, mamy drób, tak? Polska jest znowu największym producentem drobiu w Unii Europejskiej.
a z kolei Brazylia jest jednym z największych eksporterów drobiu na świecie. Tam są niższe koszty pracy, tam są mniej restrykcyjne normy, więc będzie presja na te wszystkie polskie zakłady drobiowe, tak? Co więcej mamy? Mamy, jeśli chodzi o Mercosur, dlaczego Polska traci? No bo są nierówne standardy, tak? No, w krajach Mercosuru dozwolone są niektóre pestycydy, które są zakazane w Unii Unii Europejskiej. Europejskiej. Mhm. Tak. W krajach Mercosuru soja GMO robiona, zmutowana jest powszechna. Natomiast polski rolnik musi spełniać Zielony Ład, normy dobrostanu, to wszystko, tak? Jest to po prostu nierówna konkurencja, bądźmy realistami, nie? A co za tym idzie? Oczywiście. Za tym idzie spadek cen skupu w Unii Europejskiej, no bo nikt nie będzie płacił tyle, jeżeli może jakieś siano kupić. To jest to, co ty powiedziałeś, Sławku. Zobacz, co jesz, a powiem ci, kim jesteś. No jak jesz jak Tak, świnia, będziesz jak świnia, tak? Będziesz tak. świnią, no nie? Po prostu, jeżeli dbasz, na przykład to, co kiedyś Niemcy, nie wiem, Anglicy, Francuzi robili kulturę jedzenia, restauracje. W tej Mhm. chwili restauracje są luksusem. Ogólnie. Tak. One są luksusem. Kiedyś była sytuacja, że szedłeś do szynku, do gospody, jadłeś na przykład w weekend, bo cały tydzień sam robiłeś, a w weekend nie robiłeś, wolałeś pójść z rodziną, żeby odpocząć. Dziś jest to luksus ogólnie, nie? No w Anglii muszę powiedzieć, że te restauracje pozamykało się całe mnóstwo, dlatego że ludzie już po prostu, no niestety, za Margaret Thatcher ona wyprowadziła ludzi do restauracji, a teraz ludzie wracają, tak? Mm, Dlatego że nie mogą sobie pozwolić na to już, niestety jest to za drogie. mm. Słuchaj, wiesz co, pozwól, że ja tutaj też skomentuję. To, No co jasne. powiedziałaś, ja nie wierzę, że Unia Europejska jest na tyle głupia i ja tutaj nie mam na myśli Unii Europejskiej, tylko delikatnie daję znać, że rządzący tą Unią Europejską, oni aż takimi idiotami nie są i Mm, oni zdają sobie sprawę, jaki związek ma ten Mercosur z Unią Europejską. Ja zastanawiam się, czy Unia Europejska nie podpisała cyrografu z diabłem i czytaj tutaj USA, które po prostu będą chciały przejąć, albo nawet jeżeli nie przejąć, to na zasadzie takiej, jak to kiedyś robiono choćby za czasów potopu szwedzkiego. Jeżeli wojska wycofują się, palą wszystko, ścinają, zabierają wszystkie zwierzęta po to, żeby wróg nie miał żadnych korzyści z tej ziemi. Po prostu tylko, jak to się mówi, niebo i ziemię tylko zostawiają, tak, żeby wróg nie mógł się wyżywić z tej ziemi. I zastanawiam się, czy Amerykanie, którzy wycofują się z Europy, bo się wycofują, mhm, czy oni nie chcą zrobić tego samego, albo utrzymują kontrolę tutaj przez jakiś jeszcze czas, ale kontrolę w taki sposób, że uzależniają Unię Europejską od dostaw żywności, na przykład poprzez Brazylię, poprzez Amerykę Południową, albo wykończają Unię Europejską i całe rolnictwo po to, żeby, no właśnie, żeby co? Żeby wszyscy się tutaj wykończyli, po to, żeby stworzyć miejsce na nowy rynek, bo to mnie zastanawia, wiesz? mm. To mnie To bardzo znaczy, ja mocno ci powiem zastanawia, że tak. wykańcza się, wiesz, całą tą agrykulturę, cały ten przemysł żywnościowy się wykańcza. I w jakim celu? No to Ja jest chyba dobre znam pytanie. To odpowiedź jest na to dobre pytanie, pytanie. ale Ja myślę, mhm. że słuchajcie, wrzucajcie w komentarze, co wy na ten temat myślicie. Ja wam powiem jedną rzecz. Moje zdanie jest takie. Słuchaj, przede wszystkim, co podnosi, dzięki czemu Niemcy istnieją? No nie dzięki rolnictwu. Nie dzięki rolnictwu. Niemcy istnieją dzięki przemysłowi, a niemiecki przemysł upada, kompletnie upada. W Tak, bo związku jest z oczywiście niekonkurencyjny. Przede wszystkim odnośnie Safe, do którego jeszcze za chwileczkę Mhm. przejdziemy. Safe jest po to, żeby niemiecki przemysł nie upadł. Tak. O to chodzi. Też między innymi. W związku z powyższym prawda jest ogólnie taka. Oni wali ich wszystko, rolnictwo, bo rolnictwo oni i tak ściągali, no tam trochę se tam z Bawarii pościągali, który jest terenem rolniczym na przykład, ale z przemysłu głównie żyją Niemcy. Więc niemieckie firmy, korporacje na tym zyskają. Na samochodach, na wszystkich innych rzeczach mechanicznych, które będą wysyłali do Ameryki Południowej, oni na tym zyskają przede wszystkim. I to na pewno zyskają na tym duże korporacje, natomiast stracą na tym po prostu hodowcy bydła, producenci drobiu, czy te mniejsze gospodarstwa w jakimś tam stopniu rodzinne, tak? No i Jeszcze wiecie, jedna rzecz.
Artur, jeszcze jedna rzecz, bo jeżeli Niemcy zaczną na potęgę wysyłać dobra materialne pod tytułem samochody i sprzęt ciężki, czyli z tego przemysłu, produkty przemysłu ciężkiego zaczną wysyłać, tutaj powstanie próżnia w Europie. Co tą próżnię wypełni? I tutaj odpowiedź jest Chiny oczywiście, nie? Mhm. Dlatego że Chiny Mhm. sobie już ostrzą noże, może nie noże, ale na pewno W już mojej szykują ocenie to się jest to, tutaj co na ja ci Europie. mówiłem, to jest to, co ja ci mówiłem Mhm, chyba ostatnim razem, że jeśli chodzi o mhm. London City, to właśnie Chiny tam wykupiły miejsce pod ambasadę, która już jest po prostu przewidziana, że Europa miałaby wejść w strefę ogólnie zasięgu, nazwijmy to wpływów Chin, tak? No ale to już jest inna sprawa. Jedna rzecz, powiem wam tak bardzo prosto, tu nie chodzi absolutnie o to, że polski rolnik ma coraz wyższe koszty, no bo jest Zielony Ład, bo są normy klimatyczne. Tutaj chodzi o to, że wpuszcza się konkurencję z krajów, gdzie te normy są kompletnie inne, kompletnie Tak. słabsze i to tworzy taką strukturalną nierówność konkurencyjną i to jest podstawa tego całego chorego Mercosuru, przed którym biją się rolnicy, a przede wszystkim chodzi tak naprawdę o zdrowie, bo wiesz, no. Artur, czekaj, przerwę ci tu jeszcze. To nie tylko o to chodzi, ale w większości. Jednakże, nawet gdyby normy były dokładnie takie same, to nie oszukujmy się, ale koszt pracy w Ameryce Południowej jest znacznie, znacznie mniejszy. No I tak. wyprodukowanie kilograma wołowiny czy tam kurczaka kosztowałoby znacznie mniej. I nie oszukujmy się, nawet przy tych proporcjach, jeśli chodzi o normy środowiskowe, i tak Unia Europejska niestety, ale straciła bardzo dużo. Ja powtórzę tutaj jeszcze raz to, o czym rozmawiałem z moim przyjacielem. On mieszka w Pile i powiedział mi coś takiego. No wyobraź to sobie, że inwestorzy wycofują się z Polski. A ja tak zastanowiłem się, ja mówię, no a jak myślisz, dlaczego? On no mówi, no nie wiem. A ja mówię, no słuchaj, no zastanów się, bo ja mówię, w Anglii tak było. Mhm. I pamiętam, jak był napływ tej emigracji z Europy Środkowo-Wschodniej, czyli Mhm. Polacy, Mhm. Czesi, Niemcy, 2004-2005 rok. Mhm. Wszyscy tak się cieszyli, przynajmniej Polacy, wszyscy ci emigranci tak się cieszyli, że tak łatwo było znaleźć pracę. Dlaczego? Mhm. Dlatego, że my robiliśmy więcej za mniej. Mhm. Ale to się czkawką bardzo szybko odbiło. Mhm. Dlatego, że tak, Anglicy narzekali, że my zabieramy im, obniżamy im standard życia. Mhm. I wyobraźcie to sobie, że dokładnie to samo teraz dzieje się w Polsce. Jeżeli Oczywiście. zarabiasz więcej, bo musisz zarabiać więcej, dlatego że jeżeli chcesz podnieść standard swojego życia, no to niestety twoja praca będzie więcej kosztowała. Mhm. Kto kupi produkt od tego, kto bierze taką dużą kapuchę, rozumiesz, wiesz, za swoją pracę? No niestety, to są prawa rynku. I tutaj nie oszukujmy się, no zawsze Unia Europejska, niestety, ale dobrobyt to jest pułapka też Mhm. i niestety, ale państwo, które dorabia się i podnosi standard, nie może liczyć na to, żeby produkowało tanio. Po prostu to jest sprzeczne z prawami ekonomii. Dobrze, Artur, proszę bardzo, oddaję Ci Dobra, ja głos. myślę, wiesz co, że przejdźmy sobie, bo już pół godziny ponad rozmawiamy, a chciałbym, żebyśmy, nawet jeżeli będzie to ponad godzinę dzisiejsze spotkanie, to żebyśmy te trzy tematy omówili. Może byśmy przeszli do Safe. tematu związanego z SAFE, z tym Tak. całym kredytem, który nam jest na siłę wciskany, bym powiedział, bo Mhm. tu nie chodzi o to, że my go chcemy, tylko wiesz co, mnie ten kredyt SAFE śmieszy, bo jak siedzę przed telewizorem, wiele rzeczy mnie śmieszy. Na przykład zobacz, siedziałem przed telewizorem w czasie pseudopandemii i reklamowali, nie wiem, aspirynę, obojętnie. To na dole się pojawiało, skonsultuj się z lekarzem, wszystko może mieć i tam pierdu, taka formułka standardowa. Jakoś dziwnym trafem odnośnie szpryc nie było, że skontaktuj się z lekarzem, że może mieć to Lub farmaceutą, czy coś tam, farmaceutą tak. albo coś takiego. Nie Mhm. było. I teraz masz następną sytuację, gdzie mamy ten kredyt safe i siedzę sobie przed telewizorem, włączam sobie telewizor, a tam jest reklama jakiegoś banku, ja tam nie pamiętam którego banku, czy to M-Banku, czy ING, czy któregoś, obojętnie. Zawsze w tej reklamie występuje ninja, który każe ci natychmiast podejmować decyzję. Natychmiast leci, no nie. I ten gość mówi, że no nie, jest sytuacja tego typu, że zawahałem się. Bardzo dobrze, że się zawahałeś, bo powinieneś sprawdzić. Nie możesz natychmiast, nie możesz w stresie podejmować decyzji, nie?
Oczywiście. No i potem sobie przełączam pilotem na przykład na dziennik, a tam Donald Tusk mówi, nie ma co się zastanawiać, lecimy szybko, lecimy z koksem, nie? No to jakby na jednym programie leci ten ninja, a na drugim nie, pchać, bo to nie, prezydencie, nie zastanawiaj się i tak dalej, i tak dalej. No, wiecie, Ja czytałem to i ja powiem ci szczerze, że wiesz co, ja nie chcę tutaj używać zbyt mocnych słów, ale jeżeli takie coś jest naszym premierem i on jest szefem rządu, to ja się zastanawiam naprawdę, w jakim kierunku Polska zmierza. Dlatego, że jeżeli facet nie potrafi zrozumieć, jakie są implikacje takiej decyzji, szybko podejmowanej decyzji, to znaczy, że jest nieodpowiednią osobą na tak bardzo wysokim stanowisku. Albo co gorsza, on doskonale zdaje sobie sprawę z tego i celowo pcha w przepaść Polskę. no wiesz, no mi się kojarzy to z rozbiorem Polski, kiedy pamiętasz, Rejtan rozrywał koszulę i tutaj masz głosowanie na temat safe i w kuluarach na górze siedział ambasador Niemiec, tak? Tak. A potem nagrywają Tuska, który pisze po niemiecku do ambasadora, że okej, żeśmy zrobili, no nie? I to jest ścięte. I to nie jest fake najgorsze, no, prawda? Natomiast pamiętaj jeszcze o tym, że to co ja mówię, ta cała umowa odnośnie safe, bo zobacz, Niemcy w nie biorą. Po co Niemcy mają brać, korzystać z tego programu, skoro to od nich mamy to brać, tak? Szwecja też się wycofała, bo stwierdziła, że nie ten. Węgry w to poszły, to jeszcze nie zdążyło się rozkręcić, a już im zablokowali za praworządność, nie? Proszę A bardzo. nagle nam tłumaczą, że nie, absolutnie to nie ma nic wspólnego z KPO. Słuchaj, jeżeli ktoś był oszustem i cię raz już pożyczał jako oszust i potem ci tłumaczył, to sytuacja jest tego typu, że po prostu no, dalej się z nimi dyskutuje. Ja wszystkim polecam jedno bardzo ciekawe spotkanie z polskim prawnikiem, profesorem Piotrowskim, konstytucjonalistą, tak? On zarąbiście wyjaśnił, że kredyt safe jest przede wszystkim sprzeczny z konstytucją. Dlatego, że konstytucja jasno mówi, że nie może inne państwo uzależniać nas od obronności i nie może inne państwo tłumaczyć nam, co my mamy kupić albo nie, albo blokować nam pieniądze na obronność. Ale oczywiście, że tak. Tak To jest samo jest z żywnością. Teraz tą żywność będzie można użyć jako broni. Jeżeli ty tracisz możliwości wyprodukowania, wyżywienia swojego narodu, to automatycznie staje się bronią w rękach państw trzecich, drugich i trzecich. Niestety tak jest. Tak samo jest z obronnością. Przecież to jest śmieszne, jeżeli ktoś nie widzi tego, to naprawdę powinien się leczyć u okulisty albo u psychiatry. Tak naprawdę. Dlatego, że wiesz, że dla mnie to jest niepojęte. Słuchaj, no Naprawdę. wystarczy, no, bo patrz, jeżeli ktoś raz ciebie oszukał i ty się dałeś oszukać, okej, zdarza się. Nie każdy jest Tak. idealny. Ale jeżeli drugi raz na tą samą metodę dałeś się oszukać, to jesteś głupi. No i tyle w temacie. No i teraz, jeżeli w 2027 roku masz wybory, a oni ci powiedzą, że my wam wstrzymamy, załóżmy wypłaty, jak nie wybierzecie platformy, no to o czym my Tak. dyskutujemy? Albo Donald Tusk jedzie do Kijowa i w Kijowie otwarcie mówi, że już w tej chwili my się tego uzbrojenia, co chcieliśmy dać Ukrainie, to już Ukraina tego nie potrzebuje, potrzebuje znacznie lepsze uzbrojenie, a następnie w radio, chyba w RMF-ie, nie pamiętam, Sikorski był, który sam przyznał się, że my tymi pieniędzmi mamy się podzielić z Ukrainą. Czyli my mamy dać Ukrainie, ale my mamy spłacać pożyczki, tak? My mamy te procenty spłacać. I teraz, jeżeli się dobrze zastanowimy, to tak naprawdę Niemcom na tym zależy, a nie nam, tak? Bo ta pożyczka safe, po pierwsze, są to pożyczki, a nie jakieś bezzwrotne dotacje, Oczywiście, że tak. co dla mnie jest To są papiery absurdalne. dłużne tak naprawdę. Bo jeżeli Unii Europejskiej tak bardzo zależy na tym, żebyśmy nie zostali zaatakowani przez Rosję, tak, no to powinna nam tą wschodnią flankę sfinansować, bo to my bronimy przecież. Oczywiście, że tak. I No a nie, to że jest sedno sprawy. To nie jest, Ani- wiesz, to nie jest tego typu sytuacja i jeśli... Oczywiście, a nie zadłuża się pod pozorem uzbrajania, pod pozorem bezpieczeństwa, zadłuża się państwa
po to, żeby bata ukręcić na te państwa. No niestety. No, I, dla i, mnie osobiście, ja ci mhm, powiem tylko jedną rzecz. Sikorski zresztą z tym się przyznał, ale zanim się przyznał, to ja już wcześniej odkryłem. Pożyczka safe jest dla jednego powodu, żeby nas wpierdzielić w strefę euro. I tyle w temacie. Dlaczego? Dlatego, że jest różnica między złotym a... To jest tak, jakbyś brał kredyt we frankach. mhm, I teraz tak, zrobimy inflację sztucznie i ci goście tak, frankowicze w życiu tego nie spłacą. I teraz masz oczywiście. jedyną możliwość. Zrobimy to z euro, no to jak chcesz płacić mniej, to przejdź na euro. A jak chcesz przejść na euro, to oddaj całe złoto do banku, gdzie Meloni nie potrafi do tej pory się doprosić swojego złota, tak? Pamiętajmy Tak. o tym, nie? Tak, rozmawialiśmy o tym w ostatnim odcinku. Dobrze, pozwól, że ja też skomentuję, jeśli chodzi o tą ustawę SAFE, dlatego że ja tutaj, czekaj chwileczkę, wylistowałem sobie pewne rzeczy, ale ty w sumie już przekazałeś, przedstawiłeś wszystko. Dobra, niebezpieczeństwo, dobra, warunkowość to jest jedna No to sprawa. podstawa. To jest jedna sprawa. Druga sprawa, to o czym powiedziałaś, że na przykład można sztucznie inflację wzbudzać. No dobra, to nie dotyczy akurat, ta umowa SAFE to jest tylko jeden mały jakiś tam trybik, ale zwróćmy uwagę na coś takiego, bo wiesz co mnie zastanawia? Zawsze jeżeli jest popyt, jest podaż, tak jest podaż, jest popyt. Oczywiście, że tak, tak? Wyobraź to sobie, że firmy zbrojeniowe wiedzą, że Unia Europejska przeznacza 100 czy 200 miliardów Mhm. euro na zakup broni i amunicji. Co one robią wtedy? Podnoszą ceny. No oczywiście. No oczywiście. To jest tak samo, jak było z tymi durnymi szczepionkami, tak? Mhm. To miało być wszystko w jakiejś tam cenie, dlatego że ratujemy życie, a w 21 roku, czy to koniec chyba 20 albo w 21, te szczepionki podrożały o 50 wamać procent, bo nie chcę się tu wyrażać, ale Słuchaj, mnie to zbulwersowało. I dokładnie tego samego możemy oczekiwać, jeśli chodzi o tą umowę SAFE. Jeżeli my będziemy zobligowani, a będziemy zobligowani, żeby w większości kupować sprzęt i amunicję z firm europejskich, to one automatycznie podniosą cenę i za te 100 miliardów czy 47 miliardów przeznaczone Polsce, my nie będziemy mieli tyle, ile zaplanowaliśmy, ze względu na to, że nie kupimy za to. No i oczywiście. po prostu to jest proste, nie? Słuchaj, pamiętaj jeszcze o innej rzeczy. Jeżeli będziesz miał presję czasową, tak jak było to z KPO, że nagle ci powiedzą, że masz miesiąc na wydanie, no to będą Tak, robić. To będą tak jak robić, jak burmistrz dostanie pieniądze w grudniu i ma do wykorzystania do końca roku i wtedy zrobi tak, po prostu pałąki dookoła drogi, żeby ktoś po prostu na tym zarobił, bo trzeba te pieniądze wydać, bo jak nie wydasz, to musisz oddać. Pamiętaj o tak. tym też jeszcze, że są 3 rodzaje wydawania pieniędzy. Pierwsze, najbardziej oszczędne, to są pieniądze, które ty zarobiłeś i ty wydajesz. O, to ty tam za specjalnie tego nie wydasz, będziesz oszczędzał. Oczywiście. Druga kwestia, tam jest, pamiętam, że inna, a trzecia, kiedy ty wydajesz nie swoje pieniądze. Kiedy na przykład jedziesz i firma da ci kartę kredytową i ty masz wydawać, to ty się w ogóle kompletnie z kosztami nie liczysz. I w tym przypadku takie z Unią Europejską, oni wydają pieniądze nie swoje. Tak? Tak. Pamiętajmy, oni wydają Mhm. nie swoje pieniądze, więc szczepionki można było podnieść, bo jakby taką cenę dać panu Zenkowi, to on by nigdy tego nie zapłacił. A jak dajesz to urzędowi, to urząd zawsze zapłaci, bo on podatki podniesie. Mało tego, kontrakt podpisał i teraz nie może się wyplątać, tak jak Polska, tak? No, 70 milionów szczepionek za 20 czy 21 euro każda. Ktoś potrafi liczyć, to jest 1,4 miliarda za same durne ja, ja, szczepionki, które nigdy nie zostaną użyte. ja ci jeszcze jedną rzecz powiem, Sławek. Jeżeli ty bierzesz, ja na przykład kredytu nigdy w życiu nie brałem, ale ty brałeś Mhm. kredyty w życiu na Tak, przykład. No to idziesz i patrzysz, jaki ten kredyt jest oprocentowany. oprocentowany i wszystko Oczywiście. i sobie go tam planujesz, czy go wziąć, czy go nie wziąć, Tak. co tam go robisz. No, natomiast do tej pory nikt nie wie, jak ten safe będzie oprocentowany. Się mówi około 4%. Co to kuźwa znaczy? Około, jeżeli ja idę do banku, a bank mi mówi, na 20 miliardów ci dam, ale około tyle procent. Przecież różnica między 3% a 4% przy stawce 20 miliardów na przykład, tak? No to jest kolosalna różnica, tak?
ponad inflację. No. Później można dodać, nie? A inflacja okaże się, że to jest 10% albo 6% i okazuje się, że my płacimy 10% marży każdego roku. No nie, to oczywiście Poza nie tym masz podpisujemy obsługę, nic. wiesz. Masz Mhm. obsługę, masz kredytów, Tak, co też jest tak, kwestia, gdzie tak, Polska się wtopi, tak? Jeszcze chciałem tam oczywiście. odnośnie tego sejfu. Ja liczę, szczerze mówiąc, że Nawrocki mimo wszystko weźmie, zawetuje tą ustawę, bo ona jest sprzeczna Ja też kompletnie z mam nadzieję. konstytucją. Natomiast przede Mhm. wszystkim ta umowa ogranicza swobodę wyboru dostawców, bo nie można kupować w Korei, nie można kupować w Stanach Zjednoczonych. Mogą nam wstrzymać wypłatę, ale procenty odsetki mamy płacić. No to co to wiesz? To jest tak samo jak ja bym wziął kredyt od banku, a bank powie ci wezmę, zrobię, ale zawsze masz mieć pokój posprzątany. A jak zobaczę, że nie masz. Tak. Co bank interesuje, czy mam pokój posprzątany, czy nie? Prawda? I teraz jest jeszcze druga. Wrócimy, Artur, znowu tutaj do pandemii, tak? I znowu, czy weźmiesz te szczepionki, czy nie, to płacisz, No tak? I tak samo tak. jest z tym, tak samo jest z tym Mechanizm. kredytem. I wiesz, Mhm. taki właśnie naród jeden jest, co w ten sposób układa umowy, aj, nie? Tak, To mi się kojarzy właśnie, dokładnie. bo bardzo ciekawy jest przepis podający, jak można w tym państwie obywatelstwo uzyskać. I można uzyskać, oczywiście trzeba wykazać do 5. pokolenia narodowość, nazwijmy to, zawsze po matce. Mhm. Natomiast jest jedna rzecz, jest jeden kazus w przepisach prawnych. Po prostu nie można się wyprzeć swojej wiary. I pamiętam, jak swego czasu Kneset dawał obywatelstwo, przyznawał obywatelstwo jednemu człowiekowi, który nigdy nie był tego wyznania. Nigdy. I była bardzo burzliwa dyskusja w Knesecie, na zasadzie, czy mu przyznać, czy nie, no bo dać mu obywatelstwo, ale on nigdy nie był wyznawcą tej wiary, więc no i wiesz, na czym się oparło? Właśnie na Na tym, pieniądzach. nie, na tym punkcie się oparło, bo ktoś tam z Knesetu powiedział aj waj, ale się nie wyparł. Ale jak miał się wyprzeć, jak nigdy nie był, tak? Błąd logiczny. No i to jest kultowe właśnie to zdanie z tego Knesetu, wtedy aj waj, ale się nie wyparł, nie? No. Dobrze, no to czyli tak, jak chce się uderzyć psa, to kij się zawsze znajdzie, nie? Za- I jeżeli chce się coś przeforsować, to zawsze znajdzie się argument za tym, żeby przeforsować daną ustawę. Słuchaj, Artur, bo my już zbliżamy się tutaj do godziny, a ja No, też nie chcę, wiesz co, przedłużać tego ze względu na to, że przejdźmy sobie może do Mhm. trzeciej części. Tak, przejdźmy do trzeciej części. Chodzi mi, Ukraina. chodzi mi o to, że ja powiem uczciwie, że ja jestem naprawdę bardzo zawiedziony prawdomównością Nawrockiego, chociaż na niego głosowałem, Ja też. z tego prostego powodu wam powiem, że oczekiwałem więcej, a w tej chwili Mhm. widzę, że on kompletnie sprzedał Polskę i wlazł w buty Dudy, Andrzeja Dudy. I to jest niestety bardzo przykre, bo ja sobie przeczytałem tę ustawę dotyczącą wygaszania przywilejów dla Ukraińców i ona jest tak fantastyczna o wygaszaniu przywilejów, że najbardziej z tej ustawy to się cieszą Ukraińcy. Powiem wam szczerze. Dlatego, że ta ustawa spotęgowała jeszcze przywileje, a pamiętajmy, że w sierpniu bodajże, czy we wrześniu, nie pamiętam, Nawrocki mówił, prezydent, że on nie podpisze już żadnej ustawy. I no potem dziwnym trafem nagle projekt o wygaszaniu przywilejów daje Platforma Obywatelska. Oni dają projekt o wygaszaniu przywilejów i oni pracują, chociaż oni są w punkcie wyjścia z ministrem Kowalem na czele, nie z ministrem Kowalem, ale z Kowalem, no, na czele po prostu tego, żeby pomagać i sprzedać Polskę Ukraińcom. I oni nagle dają. I nagle tą ustawę o wygaszaniu przywilejów podpisuje Nawrocki. Ja może powiem, co ja na ten temat myślę, a żeby nie brać, to powiem wam szczerze, zrobiłem taki eksperyment bardzo ciekawy. Ten eksperyment polega na tym, że wpisałem do czata GPT, jakie przywileje ta ustawa bierze. Tam było, że zabiera, znaczy zostawia, jakie przywileje zostawia Ukraińcom. A czat GPT robił ze mnie głupiego i robi, nie, ona
kompletnie odwrotnie podawał. Ja mówię, nie chodzi jakie zabiera albo coś, mnie chodzi jakie zostawia. No on swoje znowu ChatGPT. Więc ja za trzecim czy czwartym razem zadawałem inaczej to pytanie i on pękł w końcu i zaczął podawać pewne rzeczy. Moi drodzy, przede wszystkim dlaczego mówię, że kupę rzeczy nie zostało w ogóle zniesionych. Po prostu, dla mnie osobiście, jeżeli mówimy o wygaszaniu przywilejów, no to ja rozumiem, że Ukraińcy nie będą mieli płacone 800+, nie będą mieli płacone socjalu, że to zostanie wygaszone. Tak uczciwie to wam powiem jedną rzecz. Nawrocki nie musiał w ogóle nic podpisywać. Jeżeli on by nic nie podpisał, No to ustawa by wygasło samoczynnie by automatycznie. wygasła. Dokładnie. I Ukraińcy automatycznie byliby zrównani z innymi uchodźcami. Problem polegał na tym, że Nawrocki chciał to podpisać. Albo został zmuszony. Albo został zmuszony, albo chciał to podpisać. I ponownie teraz ja tutaj przytoczę to, o czym Wojciech Sumliński pisze w swoich książkach. On powiedział coś takiego, że on korespondował z Nawrockim jeszcze, jak Nawrocki był szefem IPN-u. Tak, to ja znam to, no. Tak. I Nawrocki zarzekał się, że on rozwiąże tą sprawę właśnie jeśli chodzi o te sprawy żydowskie, o Wołynie i tam różne te rzeczy. No i okazało się... Tu chodziło o Jedwabne. O Jedwabne, tak, przepraszam, tu chodziło o Jedwabne. On powiedział, że on rozwiąże te problemy, rozwiąże tą sprawę i później po pewnym czasie tam Wojciech Sumliński tam pisał, że wiesz, pisał w książce, że pisał list za listem do Nawrockiego, Nawrocki mu nie odpowiadał, później jak się spotkali, to mu powiedział, no przykro mi, robiłem co mogłem, nie udało się, tak? No i okazuje się... On nawet jemu chyba powiedział, że słuchaj, ja nie mogę tego zrobić. On mu nawet to powiedział Sumińskiemu, z tego co kojarzę. Tak, ale tak czy inaczej po prostu wynikało z tego, że tamto lobby jest na tyle mocne, że po prostu no, nie chciał facet ryzykować swojego życia, kariery, życia lub i tego, nie wiadomo. W każdym razie ja odnoszę wrażenie, że teraz jest dokładnie to samo w oparciu, ja powtórzę to ponownie, pomimo tego, że powtarzaliśmy to już wielokrotnie, w oparciu o to, co powiedziałeś i o czym mówią inni ludzie, że w Odessie jest więcej przedstawicieli tego państwa niż Ukraińców. I po prostu w tym kierunku to dąży. I dlatego też być może, ja mówię, to są spekulacje jeszcze na razie, to, o czym Wojciech Sumliński i dr Ewa Kurek piszą w tej swojej książce, ja znowu nie będę tutaj mówił nazwy, znajdziecie ją sobie, to być może nie odbędzie się w sposób bezpośredni, że my temu narodowi przekażemy, ale przekażemy przedstawicielom tego narodu, którzy są porozrzucani w różnych krajach, między innymi też w Ukrainie. I być może właśnie dojenie krowy zaczęło się od tego, a skończy się nie wiadomo na czym, że się chyba tą krowę wykończy. Bo ja nie widzę, jak Polska miałaby podołać temu. Nie? Ja teraz wam powiem tak, jeżeli i znowu Nawrocki ogłasza to jako wielki sukces, że presja ma sens, tylko niestety ta presja na nim została wywarta Tak, i to on bezczelnie skłamał, że nic nie podpisze, a podpisał. Ja wam tylko powiem, na czym polega to wygaszanie, bo ja sobie pogrzebałem w tej ustawie i chcę, żebyście wiedzieli. Przede wszystkim nie zostaje zniesiona ochrona czasowa i nie zostaje zniesiony legalny pobyt, bo prawo Ukraińców objętych ochroną tymczasową pobytu w Polsce zostaje przedłużone do 4 marca 2027 roku, a z tego co dalej patrzyłem, to tam do 30 któregoś. Tak więc oni mogą sobie spokojnie tutaj mieszkać i spokojnie tutaj żyć. I to wynika z połączenia nowej ustawy z decyzją Unii Europejskiej o ochronie tymczasowej. Ukraińcy dalej mają dostęp do rynku pracy, więc na pysk wywalą Polaków na bezrobociu. Polacy nie będą mogli znaleźć pracy, bo Ukraińcy ich miejsca pracy zajmują. I znów tutaj powiem, żebyście nie myśleli, tak jak głupoty się opowiada, że Ukraińcy robią te branże, których Polacy nie chcą. Guzik, prawda, naprawdę. Ja pracuję w firmie, w której są Ukraińcy, wcale oni mniej niż ja nie zarabiają. Więc oni są zatrudniani, co więcej, jak szukałem pracy półtorej roku temu, to okazało się, że na ileś tam firm rekruterami byli Ukraińcy. Ja gwarantuję wam, że Ukrainiec szybciej Murzyna zrekrutuje niż Polaka na terenie Polski. To wam gwarantuję, ale to na życzenie Polaków zostało zrobione i tyle. Co więcej,
istnieje ważność dokumentów pobytowych, czyli oni nie muszą niczego robić, tak? Czyli oni mają dokumenty pobytowe, oni mają tak naprawdę pracę, oni mają prawo do pobytu, do ochrony tymczasowej, mają, co najważniejsze, dostęp do opieki zdrowotnej w ramach zasadów ogólnych. Co więcej, mają dalej na podstawie tej ustawy świadczenia rodzinne i obowiązujące, mają świadczenia rodzinne, mają świadczenia 800+, mają generalnie te wszystkie świadczenia, które są dla obywateli polskich, mają dostęp do świadczenia Good Start i innych dodatków rodzinnych, do wszystkich dodatków rodzinnych mają dostęp, no i do innych powszechnych Co więcej, chcę, żebyście nie zapomnieli o jednej rzeczy, zgodnie z tą ustawą, moi drodzy, i z innymi ustawami, to pamiętajcie o tym, że Polska dalej finansuje ukraińskie Starlinki, żebyście pamiętali o tym, że to nie wygasło, to jest ten. Natomiast powiem wam teraz perełkę, którą sobie w tej ustawie znalazłem, żebyście też wiedzieli. Dla mnie osobiście hańbą jest po prostu to, że skoro Nawrocki zapowiedział w 2025 roku, że nie podpisze tego typu ustawy żadnej więcej, w chwili obecnej ją podpisał, jeszcze bezczelnie mówi, że to jest sukces, że to wszystko zostało zrobione i kłamie Polakom, a idioci będą dalej mu wierzyli. Słuchajcie, chcę wam podać pewien przykład. Według tej ustawy, moi drodzy, Ukraińcy zostali wpisani na stałe do wydatków NFZ z budżetu państwa. Ja proponuję, że jeżeli ktoś by mi nie wierzył, proponuję, żeby sobie zajrzał do artykułu, moi drodzy, 10 tej ustawy, również do podpunktu 3G i 3F. Tam jest napisane coś takiego, moi drodzy, że Ukrainiec wyjeżdżający z Polski ma finansowanie wstrzymane, a w momencie, kiedy powraca, jest mu ono zwracane i dalej kontynuowane. Co to znaczy? To znaczy, że w pewnym momencie Ukrainiec sobie wyjedzie na pół roku, tak, moi drodzy, a po powrocie po pół roku te pieniądze z powrotem odbierze, bo są mu naliczane. Także mnie to śmieszy, jak ja słyszę, jak Ukraińcy mówią, że oni już by chcieli wrócić do siebie, do kraju, bo ta wojna taka jest. I ja zawsze patrzę w te ich durne oczy i potem mówię, nie przejmuj się, na święta pojedziesz. Bo jakoś dziwnym trafem na święta 1 milion Ukraińców jedzie na Ukrainę, tak? Tak, i jakoś nie boją się bomb Jakoś ani się nie niczego, boją nie? wojny, tak? A jak wracają, to wszystko jest naliczane. Więc to nam załatwił Nawrocki. Chcę, żebyście zobaczyli, że to nam załatwił Nawrocki. Ja mam tylko takie pytanie podstawowe, gdzie prezydent jest w chwili obecnej, który głosi, że jest za życiem, podczas gdy, załóżmy, Brauna oskarża się, który bronił tego życia przed Jagielską, tak? Ale to już zostawiam inny temat. Natomiast moje zdanie na temat tej ustawy o wygaszaniu jest takie, że po prostu Nawrocki bezczelnie skłamał, mówiąc, że niczego nie podpisze, podpisał i sprzedał Polski i wlazł z powrotem w buty Andrzeja Dudy. Zagram tutaj adwokata diabła, bo muszę. Może nie muszę, ale chcę. Dawaj. Dobra, Nawrocki był zmuszony, żeby to podpisać, dlatego że jest to mniejsze zło i to jest to, o czym Sumliński mówił. I to mniejsze zło już się zaczyna. Gdyby na przykład nie podpisał, ja mówię gdyby, i to jest hipotetyczna sytuacja i to jest moja opinia oczywiście, to są spekulacje. Gdyby na przykład tego nie podpisał, być może Polska zostałaby wciągnięta w jakieś działania wojenne albo doszłoby do znacznie większych tam zamachów na infrastrukturę krytyczną w Polsce. Być może, ja mówię być może, dlatego że to są spekulacje tylko. Czy myślisz, że coś takiego jest możliwe? Słuchaj, możliwe jest, powiem ci szczerze, możliwe jest, możemy gdybać, co by było, ale przepraszam ciebie bardzo, mnie to naprawdę, Sławku, śmieszy, albo po prostu jest to zatrważające, że komendant policji mówi w Polsce, że musimy uważać, bo jak wrócą z wojny mężowie do kobiet, do Polski, Ukraińcy, to będzie zwiększona liczba przestępstw. Ale co oni mają tu przyjeżdżać? To po wojnie należy te Ukrainki z dzieciakami wypieprzyć do siebie, do domu. A nie oni mają tu przyjeżdżać. To jest to samo, co ambasador ukraiński gadał, głupoty, że nagle ktoś z frontu przyjedzie ze znakami bandery i go nie wezmą, nie wpuszczą. Ale co on ma tu przyjeżdżać? Bo ja tego nie rozumiem. Wiesz co? Ja bym to Zmierza to w- zrozumiał. Sławku, ja ci powiem uczciwie, co mam za uszami.
Ja bym to zrozumiał w momencie, gdyby okazało się prawdą to, o czym myśmy kiedyś sobie dyskutowali, i wierzę w to, że tak będzie, niestety wierzę w to, że tak będzie, że nastąpi rozbiór Ukrainy. I pewna część Ukrainy w jakiś sposób zostanie włączona do Polski. Artur, ja muszę ci powiedzieć, że uważam, że jest to nieuniknione. Ale to będzie kukułcze gniazdo. Kukułcze Tak, jajko, będzie znaczy się. kukułcze Jajko, jaj. przepraszam. Dokładnie. Słuchaj, Artur, ja uważam, że jest to nieuniknione, bo jeżeli ten naród będzie dążył do stworzenia autonomii od morza do morza, tak jak to dr Ewa Kurek i Sumliński opisują w swojej książce, Mhm. jeżeli on będzie dążył do tego, to to jest nieuniknione. Tamte ziemie, część ziemi w Ukrainie, na pewno z Lwowem, należała do nas, całym Wołyniem, prawda? I to Mhm. należało do Polski. No, to jest fakt historyczny, nawet nie ma o czym gadać tutaj, tak? Ale żeby do tego czegoś takiego doszło, nie może to nastąpić w sposób otwarty. Ja uważam, że to będzie musiało nastąpić podczas jakiegoś kryzysu, znowu wybranie mniejszego zła, albo przestraszenie ludzi, albo złapanie ich za serce, albo złapanie ich za portfele, nie? No bo to też działa i to praktycznie jeszcze bardziej działa niż strach na przykład, nie? Ja uważam, że do czegoś takiego dojdzie. Dlatego też uważam, że ja tutaj powtarzam jeszcze raz wszystkim. Pamiętajcie, obserwujcie tego typu rzeczy i wyciągajcie wnioski, oczywiście, dyskutujcie między sobą albo nawet nam zadawajcie pytania, bo ja uważam, że właśnie Nawrocki stoi w przededniu takiej decyzji. Słuchaj, takie jest moje zdanie, naprawdę, że on musiał coś takiego zrobić, dlatego że coś innego się szykuje. On wie, my nie wiemy. My się domyślamy, a on wie. Władza polska już wie, w jakim kierunku to zmierza. Tak. I albo starają się to odwrócić, albo starają się temu zapobiec. Ale Znaczy, mają rzecz jest związane pewna, ręce. władza wie, ale władza tego ludowi nie mówi. Oczywiście, że tak, dlatego że wtedy by nastąpiła panika. A wyobraź to Dlatego sobie. też wiesz, dlatego Mhm. też masz tą sytuację, że nagle stosunek przyjmijmy to PiSu do Brauna się kompletnie zmienił, kiedy Kaczyński poszedł na spotkanie z ambasadorem amerykańskim i tamten powiedział, że no, mieliby poważne problemy, żeby dogadać się z rządem polskim, gdyby Braun wygrał, tak? Załóżmy, nie? Tak. Także Mhm. to jest wiadoma sprawa jedna kompletnie, że Brown nie jest im kompletnie na rękę do tej całej układanki. Tak, dokładnie, ale słuchaj, no ja tutaj nie wiem, czy śledzisz, ale na Facebooku jest jak Grzegorz Braun się broni Tak, i tak. jakich argumentów używa. No Dla teraz mnie będzie to ta jest rozprawa niepojęte, fajna. ktoś w ogóle kwestionuje jego argumenty. On powołuje się tutaj, że jeden biegły powiedział, Tak. że te świece hanukowe to wcale nie była żadny tam obrząd religijny czy coś takiego, Tak, że to nie są natomiast kwestie tego, ale to nie jest tak, ważne. Istotne będzie Jezu, teraz to jest szok dla mnie. teraz będzie Mhm, najlepsze to przesłuchanie, które teraz będzie, bo on mhm. odtajnił kwestię i oczywiście widać, że ta baba, co go szarpała, to nie on szarpał, nie on atakował, a wszyscy gadają Oczywiście. głupoty, że on gaśnicą ją oblał. Guzik z pętelką, jak Tak. ona ryja podstawiła pod gaśnicę, to się nadziała na to, ale to ona go szarpała, ona pluła na niego, ona go wyzywała, ona go atakowała. I teraz na tym najbliższym rozprawie oni są wezwani na świadków i oni będą zeznawać na temat tego, że kłamali. I to jest kultowe, bo tego jestem naprawdę ciekawy. Ja też jestem tego ciekaw, bo powiem ci, że z doniesień medialnych wynika, że kropka nad i została postawiona już i niestety, ale wyrok już zapadł. Teraz trzeba tylko przygotować opinię publiczną na to, żeby Tak. przyjęła to i przede wszystkim doktora Grzegorza Brauna trzeba przygotować. Jemu teraz chce się uchylić immunitet poselski. Tak, ale Matko wiesz, ale jedyna, mnie za najbardziej, co? wiesz, ale mnie najbardziej mimo wszystko imponuje to, że w przeciwieństwie do Ziobry on stoi przed sądem i zeznaje i on otwarcie mówi, że ja jestem w stanie nawet z więzienia kierować partią, niż jak Ziobro spierdzielił, wziął dupę w troki i PiS będzie udawał, że to jest kwestia Tak, polityczna, nie? No to tak, szanujmy się. tak. Wiesz co, Artur, słuchaj, my gadamy jeszcze. Ja tylko chciałem tutaj. No, już ponad godzina jest. No, Dobra, słuchaj, ja tylko powiem ci na temat tego czata GPT. Ja też no, zadałem tutaj pytanie. To jest rzeczywiście śmieszne, to co mówisz.
jak zmieniły się przywileje kryzysowe, bo te przywileje No, kryzysowe to były takie, że to była specustawa, no, tak, teraz ta specustawa wygasa, tak jak tak. powiedziałeś, tak jak Nawrocki to podpisał, natomiast ta nowa ustawa bardzo niewiele różni się od tej specustawy. I teraz tak, w czasie kryzysu 2022-2025 wjazd do Polski praktycznie automatycznie legalny pobyt. Teraz pobyt nadal legalny, tak? Mhm. Minimum formalności było wtedy, nie? A teraz oparte o unijną ochronę czasową, nie specustawę. No dobrze, no ale wiesz, tam nie ma wyszczególnionego, wiesz, co tam jest dokładnie, nie? Może być to jakaś tam czasowa ochrona, ale pamiętajmy, że zgodnie z polskim prawem, jeżeli ty jesteś przez jakiś czas w Polsce, to wtedy masz prawo ubiegać się o legalny pobyt, nie? Czy Dlatego, że po prostu byłeś legalnie, nie? Także wiecie, to są takie haczyki, takie punkty, które należy łączyć. Tego jest mnóstwo tutaj. Ja nie będę tego czytał. Weźcie, wpiszcie sobie w czacie GPT w w darmowej mojej wersji po polsku ocenie, wpiszcie sobie i zobaczycie, jakie jaja są. ja ci powiem, Sławek, w mojej ocenie to wszystko chodzi o to, żeby przedłużać tą wojnę, bo w tej chwili im Mhm. bardziej przedłużasz, tym więcej Ukraińców dostaje polskie obywatelstwo. A za chwilę będziesz tłumaczył, no o co ci chodzi? Przecież ten chłopak 4 lata jest w liceum, on teraz sobie życie Tak, układa, no przecież go chyba nie wywalisz stąd. I tak, znów znajdzie się tak, jeden z drugim Polak i babcia, co się będą zapłakiwać, tak? I pójdą tak, tak. głosować na PiS Platformę, no bo wiesz, no tak to funkcjonuje, nie? A ja nie chcę tutaj roztaczać jeszcze jakichś tam super negatywnych wizji, ale jeżeli okaże się, że Ukraińcy w napływie fantazji kawalerskiej jakiejś, która ich ponosiła już wielokrotnie, zrobią nam coś takiego, co miało miejsce na Wołyniu w odpowiednich czasach, może nie na taką skalę, ale jeżeli też będą chcieli dokazywać, no to będą mieli tutaj bardzo piękne pole do popisu, bo będzie ich tutaj całe mnóstwo, setki tysięcy, o ile nawet nie Tak, miliony. Nie? tak. Także z tym trzeba się liczyć. No niestety istnieje takie ryzyko. Na pewno są uczciwi Ukraińcy i ja tutaj mówię, ja jestem przekonany o tym, ci, którzy chcą się integrować, którzy chcą Słuchaj, przyjeżdżać, no ale Sławek, uczciwi Ukraińcy to zostali na Ukrainie bronić swojego kraju. Uczciwi Ukraińcy to zostali na Ukrainie. to być może tak, wiesz. No nie wiem, trudno mi powiedzieć, dlatego że ja w Polsce nie mieszkam już ponad 2 dekady i no kłamałbym, gdybym tutaj zaczął wiesz, wypowiadać się na ten temat i wychodzić, wiesz, Mm. z pozycji jakiegoś tam eksperta. Nie, nie jestem ekspertem, jeśli chodzi o to. Ty Ja wiesz też, ja, znacznie ja lepiej, bo też, mieszkasz w Polsce. ja też tak na zakończenie chcę powiedzieć, żebyście wy nas nie postrzegali jako, nie wiem, jakich ekspertów geopolityki. My jesteśmy po Oczywiście. prostu tylko dwóch takich gości, którzy po prostu snują luźne rozważania, Tak. zdroworozsądkowe i dajemy W oparciu o argumenty. pewne rzeczy pod rozwagę Mhm. dajemy po prostu, no nie? Tak. Pe- Dlatego, że wiecie, zamiast my z Arturem rozmawialiśmy i postanowiliśmy, dlaczego mamy rozmawiać tak na sucho, jeżeli tą rozmową, naszymi przemyśleniami możemy podzielić się z wami. I to jest to, co niniejszym robimy. Właśnie, i my się dzielimy tymi spostrzeżeniami z wami, a wy w komentarzach dzielcie się waszymi spostrzeżeniami z nami, bo to też nam trochę otwiera oczy, Tak. że wiele osób być może myśli inaczej, tak? Dokładnie tak. No dobrze, Arturze, słuchaj, zawijamy po prostu ten odcinek i no co, będziemy go kończyli, dlatego że już Mhm. długo gadamy. Ja wątpię, żeby ludzie aż tak długo wytrzymali. No, Chyba, że mają coś tam, gotują albo sprzątają, albo nie wiadomo co. Zazwyczaj to no. jest tak, wiesz, wszyscy słuchają pierwsze pół godziny, a Nie, później to tutaj już jest akurat będzie różnie. premiera, więc premiera raczej jest Tak? oglądalna. No No ale to dobra. w niedzielę. Mhm. Ale i tak kończymy. Dzięki ogromne, Sławku, za wspólnie spędzony czas. Dziękujemy wam Ja wszystkim. Lajkujcie oczywiście, komentujcie. Ciekawi jesteśmy waszych przemyśleń. No i jak wam się coś rodzi w głowie, to właśnie w komentarzu wrzucajcie. Zawsze weźmiemy to pod uwagę. dziękuję bardzo, Arturze, dziękuję wam za uwagę i do następnego razu. Trzymajcie się.